Zbliża się kolejny, tym razem bardzo zimny maj, więc jak to się już stało od wielu lat tradycją, ruszamy w góry i w jaskinie. Pomimo wejścia na giełdę wielu nieortodoksyjnych pomysłów, decydujemy się znowu na Bałkany. Także relacje z macedońskiej speleomajówki czas zacząć. Podróż w stosunku do zeszłego roku poszła jakby sprawniej. Na granicy w słynnych Rożkach czekamy zaledwie 2 godziny. Mijamy Dunaj i wjeżdżamy na Bałkany właściwe. Po symbolicznych 20 godzinach meldujemy się już w macedońskim Kumarowie. Jak zwykle gdzieś koło granicy napatoczyliśmy się zupełnym przypadkiem na kierownika, który pomaga nam w zakupach. Na przykład ryby nie wyglądają tu zbyt świeżo. A że mamy godzinę śniadania, to pierwsze burki poszły za płoty. Przejeżdżamy przez dziwaczną stolicę Skopje i autostradami z cudacznym systemem opłat kierujemy się do Parku Narodowego Mawrowo. Tu znajduje się główna baza naszego przedsięwzięcia, domiszcze prawdopodobnie przez zwykłą pomyłkę nazwane Willą Mawrowo. Tradycyjna awaria samochodu kierownika i nowo tradycyjne rozdanie wyprawowych koszulek. Późnym wieczorem dołącza do nas podróżująca najdłużej ekipa lotnicza. Następuje wylewne powitanie, Marek ma dziś urodziny i zaraz potem, skutkiem trudów podróży, szybkie pożegnanie. Mareczku, wszystkiego najlepszego. Pierwszy dzień, czas zacząć. Plany mamy ambitne, ale umiarkowanie. Wiadomo, żeby nie dostać szoku, potrzebna jest aklimatyzacja. A tę przeprowadzamy w popularnej atrakcji turystycznej kanionie Matka. Jest pogodna niedziela, a to ulubione miejsce rekreacji Macedończyków leży nieopodal stolicy Skopje. Zapora spiętrzająca wody rzeki Treski powstała w 1938 roku, a ponieważ jest tu jezioro, to możemy ruszyć statkiem w piękny rejs. Nie widać stąd drogi na Ostrołękę, ale widoki są całkiem niezłe. Trawersem po ścianach prowadzi tu szlak turystyczny, a my zbliżamy się wreszcie pomału do celu naszej wycieczki. Myśleliście, że dzisiaj jaskini nie będzie? To niewielka i mocno przereklamowana jaskinia Vrelo, a właściwie jedna z dwóch. Ta górna jest w większości sucha. Są tu 2 dość malownicze jeziorka i umiarkowanie piękne nacieki. Zwiedzanie zajęło coś z 10 minut. Znacznie ciekawsza jest druga podwodna jaskinia Vrelo. W 2017 Krzysiek Starnawski osiągnął tu głębokość 240 metrów. Postanawiamy wrócić na piechotę. Uprzejmi przewoźnicy przenoszą nas zatem na jednostkę desantową. Cała grupa szybkim manewrem zajmuje pozycję na szlaku. Bardzo sympatyczny szlak, no i ludzi tu jakby mniej. Główną grupą etniczną, jaką spotykamy w tej części kanionu, są polscy długoweekendowicze. Czas nam wracać. W końcu pierwszego dnia nie możemy się przeforsować. Warto wspomnieć, że teren ten, aż po masyw Jakupicy, to fenomenalnie niedoeksplorowany region o potencjale głębokości sięgającym niemal 2000 metrów. Najwyższy czas coś zjeść. Bałkany to raj dla mięsozjadów. My w mieście Tetowo stołujemy się w restauracji tureckiej. Ceny są przynajmniej o połowę niższe niż w Polsce. Po obiedzie czas się napić. Jednak ku zmartwieniu części ekipy Tetowo to miasto głównie muzułmańskie. Pijemy zatem z dystrybutora Boze, tradycyjny turecki i bałkański napój z fermentowanych ziaren. Zwiedzamy też tu piękny malowany meczet z XV wieku. Macedonia to bardzo zróżnicowany etnicznie kraj. Północno-zachodnia część, w której jesteśmy, jest głównie albańsko-muzułmańska. W ogóle trwa tu swoisty pojedynek na meczety, kościoły i flagi. Tablice są trójjęzyczne. Obiekty sakralne są w nocy podświetlone. Część meczetów wybudowano z fantazją godną baśni 1001 nocy. Oprócz flag albańskich i macedońskich, gdzieniegdzie spotyka się również tureckie. A jak jesteśmy przy kościołach,
W Mawrowie, gdzie mieszkamy, znajduje się bardzo ciekawa cerkiew świętego Mikołaja. W 56 została zalana przez wody jeziora. Wystawała tylko wieża i część dachu. Jednak od kilku lat poziom wody w jeziorze zaporowym utrzymuje się bardzo nisko i cerkiew powoli wraca do użytkowania. A woda nie jest nawet blisko. Miało ciągle lać, a pogoda jest zupełnie dobra. Czas zatem zaatakować jaskinię. Część wybiera się na rozpoznanie otworów, a my uderzamy do znanej jaskini wodnej. Jedziemy przez Gostivar i coraz mniejsze miejscowości, coraz gorszymi drogami. W końcu górską szotrowką doczołgujemy się niemal pod sam otwór. Pod jaskinią stoją ładna tablica i wygodna wiata, dofinansowane przez Unię. Przebieramy się wszyscy w pianki, bo choć otwór na to nie wskazuje, będziemy iść podziemną rzeką. Główną atrakcją jaskini jest ta komora z pięknym kilkumetrowym wodospadem. Powyżej niego jaskinia jest dostępna jeszcze trochę dla grotuazów w piankach, a dalej trzeba już nurkować. Poza samą wstępną częścią jaskini, jej zwiedzanie to właśnie taki spacer w podziemnej rzece. Choć prąd jest tu w miarę wartki, kryształowo czystą wodę może podziwiać tylko pierwszy w grupie. Kolejnego dnia otwory mamy już rozpoznane. Nasza grupa jedzie do najdłuższej jaskini Macedonii. Chyba. Na miejscu szybka inwentaryzacja sprzętu. No tak, flaszki miały być, ale nurkowe! W dzisiejszej jaskini ponownie będziemy sporo mieli do czynienia z wodą. Wskakujemy więc w pijanki. Otwory jaskini to niepozorne dziury przy drodze. Pierwsze kilkaset metrów jaskini jest nie tyle trudne, co upierdliwe. A to brodzimy na czworaka w zbyt płytkiej rzeczce, a to leziemy niskimi błotnymi przełazami. Wreszcie z tego błota wyłaniają się nacieki. Całkiem zresztą ładne. Wreszcie jaskinia staje się nieco bardziej obszerna. W dużej sali rzeczka ginie pod rumoszem. Zawalisko musimy obejść górą. Znowu pojawia się trochę nacieków. I im dalej, tym będzie ładniej. Widać, że błotniste partie na początku są najwyraźniej po to, żeby dobrze bronić jaskini przed zniszczeniem. W końcu docieramy do sali, gdzie nagromadzenie śnieżno-białych nacieków robi wrażenie nawet na bałkańskich weteranach. Poruszamy się tu niezwykle ostrożnie, żeby nie daj Boże nic nie ukruszyć. Choć nacieków jest tu tyle, w niektórych miejscach wymaga to naprawdę sporej uwagi. W końcu dochodzimy do miejsca, gdzie nacieki zdają się blokować dalszą drogę. Według planu to dopiero około 1/4 długości jaskini. Ostrożnie sprawdzamy wszystkie prawdopodobne miejsca. W końcu, w stronę kontynuacji ciągu głównego udaje się nam odnaleźć bardzo ciasny przełaz. Pokonujemy go, choć nie wszyscy. Niestety zaledwie kawałek dalej jaskinia się nam kończy. Niewykluczone, że jest zalana okresowym syfonem. Pewnie dalej też jest piękna. Starannie zmywamy z siebie przyotworowe błoto. No, slatyński izwor na pewno jest wart odwiedzenia. To jeszcze nie koniec emocji na dzisiaj. Baterię ładujemy, udawszy się na rybkę. Takie pstrągarnie połączone z restauracją to tutaj bardzo częsty widok. Jedzenie smaczne, szkoda tylko, że czekać na nie trzeba było dobrą godzinę. Dziś w programie jeszcze jedna jaskinia. Jej otwór widać dobrze z Dziewieni Kuli, czyli ruin XIV-wiecznej twierdzy. W zasadzie jaskinia ta to niemal tylko i wyłącznie otwór, coś w rodzaju gigantycznego schroniska.
samej jaskini również znajdują się ruiny z podobnego okresu. Według legendy w obu zamkach mieszkały dwie córki króla Marka, ostatniego przedsułtańskiego króla Macedonii. Wiosnę spod skał wydobywa się całkiem spora rzeka. Wyżej położone jest ogromne plateau. Obecnie jaskinia ma zaledwie 124 metry długości, ale łoskot wody każe zastanowić się, co czai się głębiej w masywie. Kolejny dzień poświęcamy znowu na zwiedzanie. Jesteśmy w Ochrydzie. Na początku nie w jej najładniejszej części, bo auto musieliśmy niestety zostawić w warsztacie. Ale oto wchodzimy wreszcie na Starówkę i mamy okazję podziwiać remontowany właśnie, ale wciąż działający amfiteatr z II wieku przed naszą erą. Wąskie stare uliczki przylgnęły tu do wzgórza, na którego szczycie znajduje się twierdza Samuela. To właśnie za panowania tego cara w okresie pierwszego państwa bułgarskiego na przełomie X i XI stulecia twierdza będąca wtedy miastem była w szczycie rozkwitu. Potem miasto wielokrotnie podupadało. Widoczne tutaj mury są w większości rekonstrukcją. Miasto otoczone jest wodami dużego jeziora Ochrydzkiego. Nawet z twierdzy trudno dostrzec przeciwległy brzeg leżący 30 km dalej. Zadbanym parkiem schodzimy w dół w stronę stromo opadających do jeziora klifów. Miasto, jak na standardy macedońskie, jest bardzo zadbane. Nic dziwnego, to atrakcja turystyczna odwiedzana latem przez masy turystów z całego świata. Cerkiew Jana Teologa to sztandarowa atrakcja Orchydy i całej Macedonii. Turystów nagabywują tu przewoźnicy oferujący transport łódką do miasta. My do cerkwi świętej Zofii idziemy pieszo. Wybudowano ją na ruinach starszego kościoła w VI wieku. Była siedzibą bułgarskich biskupów, a potem meczetem. W środku zachowały się oryginalne freski z X i XI wieku. Uliczki Orchidy przypominają nieco bułgarski Nesebr. Można tu wspomnieć, że właśnie w Orchidzie podpisano porozumienie orchidzkie, regulujące od 20 lat stosunki pomiędzy poszczególnymi grupami etnicznymi w Macedonii. Zwiedzanie miasta kończymy w nowszej części turystycznej i na nabrzeżu w okolicy portu. Jedziemy na południe wzdłuż wschodniego brzegu jeziora, u stóp masywu Galicica. To rejony wczasowe. Zmierzamy do kolejnej wielkiej atrakcji Macedonii, klasztoru świętego Nauma. Ten to jest pięknie zadbany, jakbyśmy byli w Szwajcarii. Klasztor otaczają piękne ogrody, latem pełne turystów w restauracjach. My jesteśmy przed sezonem, więc jest tu cicho i spokojnie. Klasztor został założony w X wieku przez świętego Nauma, ucznia Cyryla i Metodego. Po ogrodzie i po klasztorze przechadzają się pawie. Znajdująca się w centrum zabudowań cerkiew pochodzi z XVI wieku. Powstała na ruinach poprzedniej. Według tradycji jest tu pochowany święty Naum, a w ciszy słychać bicie jego serca. Po drodze do klasztoru uwagę przykuwają rozlewiska o kryształowo czystych wodach utworzone przez tą rzeczkę. To tak zwane źródła czarnego drinu. Ruszamy w rejs po rozlewisku z rozgadanym przewodnikiem. Całe to rozlewisko ma zaledwie kilkaset metrów długości i zasilane jest przez kilka dużych źródeł. Nie trudno odgadnąć jego krasowy charakter. I rzeczywiście jest to końcowa część niesamowitego przepływu. Wody wpadające do ponoru na brzegu leżącego 150 metrów wyżej jeziora Prespa przepływają 16 km linii prostej pod wysokimi na 2300 metrów górami i wypływają wywierzyskami właśnie tu nieopodal klasztoru. My nie dopływamy do głównego źródła, podziwiamy inne, gdzie woda wypływa burząc piasek prosto z dna. Nie jesteśmy w Albanii. To po prostu ktoś dolepił drugą tablicę na strzałkę na pierwszej. Jedziemy do Mawrowa dookoła, wzdłuż czarnego drinu, który tworzy tu 3 zbiorniki wodne. Dalej jest on główną rzeką Albanii. Pomimo późnej pory, udało się nam zdążyć na codzienną plenerową imprezę.
Kolejny dzień i jesteśmy znów w podróży do kolejnych jaskiń. Dzisiaj mamy w planie dwie. Pierwsza leży blisko rzeki, po drodze do ruin wież Devini. Niepozorny otwór na skraju drogi prowadzi do niepozornej jaskini. Jaskinia Devina to niewielki, łatwy obiekt. Szatę naciekową w postaci głównie polew i grzybków moglibyśmy w Polsce uznać za imponującą. Tutaj jakiegoś wrażenia nie robi. Szczerze mówiąc, w naturze wygląda to słabiej niż na zdjęciach. Jedno na pewno trzeba powiedzieć, grzybów tutaj pełno niczym jesienią w borach tucholskich. Znacznie ciekawiej wypada druga z dzisiejszych jaskiń, leżąca nad potokiem nieco poniżej domów małego Przysiłku. Otwór ma co prawda ciasny, ale już po kilku metrach czołgania docieramy do niewielkiej salki, skąd kilkunastometrowym zjazdem osiągamy główne piętro jaskini. Jaskinia Puralo to kilkusetmetrowej długości labirynt sal i ciasnych korytarzy, wyposażony w całkiem imponującą szatę naciekową. Nie zwiedzamy całości, skupiamy się raczej na tej bardziej obszernej części, robiąc sobie sesję foto. To ostatnia odwiedzona przez naszą grupkę jaskinia na tym wyjeździe. Warto jednak zaznaczyć, że w majówce wzięło udział około 30 osób. Z powodów praktycznych podzieliliśmy się na grupki i podgrupki. Część uczestników odwiedziła jeszcze kilka innych jaskiń, w tym niektóre bardziej pionowe. W ostatni pełny dzień nasza mikrogrupa postanawia wybrać się na mały trek na najwyższy szczyt masywu Bistra, w którym mieszkamy. Pomaga nam w tym droga wspinająca się na wysokość 1700 metrów nad poziomem morza. Już na początku mamy małą speleoatrakcję, niewielki, prawdopodobnie sezonowy ponor. Mijamy przełęcz i zostawiamy samochód. Dalej idziemy pieszo. W dolinach już wiosna, a tu, mimo kwitnących krokusów, zima do końca jeszcze nie odeszła. Mijamy pustą jeszcze o tej porze roku sadybę pasterzy. I szlakiem turystycznym, proszę zwrócić uwagę, nie ma tu żadnej ścieżki. Wychodzimy wreszcie na granic. Mamy stąd piękny widok na głęboką dolinę Radiki i leżący za nią masyw Deszat. Podchodzimy wreszcie pod najwyższy szczyt masywu, Medenice. Wkoło naprawdę piękna górska panorama. Na północy widać też najwyższy szczyt Macedonii i Albanii, Wielki Korab. A na północnym wschodzie jezioro zaporowe, nad którym mieszkamy. Na tej wysokości jest jeszcze niezła zima. Nie mamy nart, ale koledzy z naszej ekipy, którzy byli tu kilka dni temu, mieli. Także zaliczyli całkiem udaną skiturową, jak się kiedyś mawiało, wyrypę. Czas nam schodzić. Tam za tą drugą granią to już Albania. Zejście umilają nam całe pola wiosennych kwiatów. Jedziemy asfaltem aż do końca. Schodzi on na dół, ale nie do doliny. Prowadzi do uroczej wioseczki Galicznik, która nie wiedzieć czemu połączenie z cywilizacją ma tylko przez góry. Jemy ostatnią, super tanią i super smaczną plieskawicę. I jeszcze rzut oka na górne stacje nieczynnego już ośrodka narciarskiego i czas żegnać się z Mawrowem i Macedonią. Ciekawe, gdzie pojedziemy za rok.